Cześć! Suplementacja ma za zadanie uzupełnić codzienną dietę, witaminy, minerały i wszystkie te składniki o działaniu spożywczym lub fizjologicznym, których może zabraknąć w codziennej diecie. W zdrowych i zrównoważonych założeniach suplementy diety są elementem profilaktyki. Z przeprowadzonych badań populacyjnych jasno wynika, że 3/4 polskiej populacji stosuje dodatkową suplementację, a prawie połowa robi to regularnie. Podobnie jest w każdym innym kraju. Suplementy diety to po prostu biznes wart wiele miliardów. Zapraszam na słów kilka o suplementacji kreatyny. Szacuje się, że suplementacja kreatyny w USA to rynek wart około $200 milionów, a zadeklarowana sprzedaż sięga 4 milionów kilogramów rocznie przy znacznie wyższym spożyciu na świecie. Można by zapytać trywialnie, skąd ta popularność? Zaczęło się od międzynarodowej konferencji konsensusowej w 1991 roku. To tam po raz pierwszy padło odważne stwierdzenie, że dieta znacząco wpływa na wydajność ćwiczeń. Od tego czasu poszukiwano, ale również i stosowano wiele suplementów, które mogłyby poprawić wydolność organizmu. Koniec końców to właśnie kreatyna, ze względu na swoje właściwości, stała się najpopularniejszą substancją wśród sportowców i kulturystów na całym świecie. W 2014 roku 14% sportowców w Stanach Zjednoczonych zadeklarowało, że przyjmuje ten związek. Poruszając temat suplementacji, należy zacząć od zasad podstawowych, fundamentalnych prawideł, które mają tutaj kluczowe znaczenie. Mianowicie kreatyna występuje w dużych ilościach w pożywieniu, można ją łatwo dostarczyć wraz z dietą, to też nie może być zakazana. Obliczono, że w normalnej diecie dostarczamy około od 1 do 2 gramów kreatyny dziennie, a to wystarcza na nasycenie w około 60-80% zapasów kreatyny w mięśniach. Z prostego rachunku matematycznego wynika, że jeszcze pozostaje lekki margines, te 20-40%, które można uzupełnić poprzez zwiększenie ilości kreatyny. Jak się okazało, najlepszym i najskuteczniejszym sposobem, by to uzyskać, jest zwiększenie owych zasobów właśnie poprzez przyjmowanie kreatyny w formie suplementu. Według licznych źródeł schemat stosowania kreatyny jest następujący. Początkowo powinno przyjmować się 5 g monohydratu kreatyny, czyli około 0,3 g na kilogram masy ciała 4 razy dziennie przez 5-7 dni. Wówczas dochodzi do nasycenia zapasów kreatyny w mięśniach. Kolejno powinno stosować się tzw. dawki utrzymujące od 3 do 5 gramów kreatyny dziennie, chociaż badania wskazują, że niektóre osoby mogą potrzebować nawet od 5 do 10 gramów kreatyny dziennie celem utrzymania odpowiedniej ilości kreatyny w mięśniach. Inna zasada głosi, że powinno przyjmować się 3 gramy monohydratu kreatyny dziennie przez 28 dni. Jest to tzw. alternatywny protokół suplementacyjny. Wykazano jednakże, że ta metoda prowadzi do wolniejszego ładowania kreatyny w mięśniach, skutkuje powolnym, stopniowym zwiększeniem jej ilości, ale może wiązać się ze zmniejszonym efektem jej działania, dodatkowo wydłużonym w czasie. Warto tutaj przywołać badania wskazujące, że od momentu przerwania suplementacji kreatyną musi upłynąć od 4 do 6 tygodni, zanim zapasy tego związku wrócą do wartości wyjściowych. I co ważne, nie ma żadnych dowodów, że zaprzestanie suplementacji wpływa na poziom kreatyny w mięśniach poniżej tzw. linii podstawowej. W suplementacji kreatyny można wyróżnić schemat niskodawkowy, dzienna suplementacja kreatyną nie przekracza 20 g, schemat wysokodawkowy, powyżej tej wartości, suplementacja krótkotrwała, czyli stosowanie kreatyny krócej niż 1 miesiąc, a także suplementacja długotrwała, powyżej miesiąca. Potwierdzono, że stosowanie wysokich dawek kreatyny przez lata nie ponosi za sobą klinicznie istotnych lub poważnych zdarzeń niepożądanych. I teraz najważniejsza kwestia, czyli kiedy? Po treningu wraz z posiłkiem. Zdecydowana większość osób, która ogląda ten odcinek, zna doskonale korzystne właściwości kreatyny.
Być może zadajecie sobie pytanie, jaki związek stosować, bo przy obecnej ilości preparatów na rynku naprawdę trudno coś wybrać. Chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, opierając się na dowodach klinicznych oceniających skuteczność różnych form kreatyny na poziom fosfagenów w mięśniach, retencję kreatyny w całym ciele i wydajność tego związku. Zdecydowana większość badań dotyczyła monohydratu kreatyny. W skrócie, nie wykazano, że takie formy jak cytrynian kreatyny, surowica kreatyny, ester etylowy kreatyny i inne związki przynoszą lepsze korzyści ze stosowania niż monohydrat kreatyny. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele dostępnych jest różnych form kreatyny na rynku, jednak znów zasada znana od lat potwierdza, że to co podstawowe, najbardziej znane i najstarsze jest po prostu najlepsze. Dodatkowo monohydrat kreatyny jest najbardziej dokładnie przebadanym związkiem również pod względem klinicznym, ale decyzja należy do każdego z osobna. Oficjalne stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Żywienia Sportowego odnośnie suplementacji kreatyną jest następujące. Kreatyna to środek bezpieczny, ale i korzystny, a monohydrat kreatyny to najskuteczniejszy ergogeniczny suplement diety dla sportowców. Wydaje się, że można mieć wpływ na szybkość ładowania kreatyny w mięśniach. Przypuszczalne analizy wskazują, że dodatek węglowodanów lub ich połączenia z białkami do suplementu kreatyny zwiększa wychwyt kreatyny przez mięśnie. Nie należy zapominać, że wzrost ten nie może być większy od stosowania kreatyny w formie monohydratu. Oczywiście może zdarzyć się tak, że suplementacja kreatyny nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wyniki mogą zależeć od indywidualnej reakcji na ową suplementację i zawsze należy wziąć to pod uwagę, gdy słyszymy „na mnie to nie działa”. Jako biochemiczną podstawę tego zjawiska wymienia się tutaj wyjściowy poziom kreatyny w mięśniach przed suplementacją. Gdy spojrzymy na suplementację kreatyny przez pryzmat dowodów naukowych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych, brak jest racjonalnych kontrargumentów. Bezpodstawne, anegdotyczne raporty, źle zaprojektowane ankiety czy szerząca się dezinformacja w internecie utrwalają tylko mity dotyczące kreatyny. Nie chodzi o to, by nakłaniać do spożywania tego związku. Chodzi o to, by poznać wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą każdemu wyciągnąć obiektywne wnioski. Profilaktycznie i od zera. Tylko literatura uczyni z nas bohatera. Do usłyszenia.